Witajcie! Dzisiaj ciekawy temat związany z blokadą mechanizmu różnicowego, która źle używana może doprowadzić do uszkodzenia układu napędowego. Naprawa takiej usterki nie należy do najłatwiejszych i najtańszych, a żeby jej uniknąć, wystarczy pamiętać o dwóch ważnych rzeczach. Za chwilę dowiecie się jakich. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Czym jest mechanizm różnicowy, każdy kierowca wie, ale pokrótce powiem tylko, że to rodzaj przykładni, który pozwala na niezależne obracanie się kół na osi napędowej. Chodzi o rekompensowanie różnicy prędkości obrotów obu kół, na przykład podczas skręcania. Na zakręcie jedno koło zawsze jest po wewnętrznej stronie, a drugie po zewnętrznej. Wtedy każdy z nich ma do pokonania różne drogi. I z uwagi na to muszą kręcić się z różnymi prędkościami, żeby auto mogło swobodnie pokonać zakręt. Dyferencjał pozwala uniknąć niepotrzebnych naprężeń w układzie napędowym. Takie napięcia mogą powodować przykładowo zwiększenie zużycia opon, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie przekładni głównej, a nawet urwanie półosi. W ciągnikach siodłowych mechanizm różnicowy znajduje się w tym miejscu. Jak dobrze widać, to kawał żelastwa. A tutaj mamy oczywiście wał napędowy, który jest połączony z mechanizmem. Teraz przejdźmy do meritum, czyli do blokady mechanizmu różnicowego. Stosuje się ją, kiedy efekt kompensowania prędkości obrotów kół jest nam nie na rękę, czyli na przykład na śliskiej nawierzchni. Kiedy jedziemy po takim podłożu, dyferencjał sprawia, że prędkość kół się nie wyrównuje i przykładowo jedno z nich może zacząć obracać się w miejscu, kopiąc pod sobą dziurę w błocie. To z kolei sprawia, że ciągnik Wam się zakopie i zatrzyma. Blokada mechanizmu różnicowego sprawia, że oba koła na osi napędowej kręcą się z tą samą prędkością, co pozwala na lepsze poruszanie się pojazdu po błocie, piasku lub podmokłym terenie. Dlatego należy ją włączyć. Przycisk włączający blokadę mechanizmu różnicowego jest tutaj. Jak widzicie, on różni się od pozostałych, bo ma dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe włączenie blokady. Dlaczego to zabezpieczenie jest tutaj? Opowiem Wam o tym później. A teraz, jak prawidłowo włączyć blokadę? Tutaj kluczową kwestią jest kolejność. Zaczynamy od tego, że przed włączeniem blokady dyferencjału należy zdjąć nogę z gazu. W instrukcji obsługi czytamy, że możemy ją włączyć przy małej prędkości, poniżej 7 km na godzinę. Ja jednak sugeruję, żeby zahamować do całkowitego zatrzymania. Wtedy będziemy mieli pewność, że w mechanizmie nic nie uszkodzimy. W tym ciągniku jest jedna oś napędowa, więc do dyspozycji mamy jedynie poprzeczną blokadę mechanizmu różnicowego. Gdyby z tyłu były na przykład dwie osie i dwa mosty napędowe, to trzeba byłoby najpierw włączyć wzdłużną blokadę mechanizmu różnicowego. Ona synchronizuje obroty na obu mostach. Tutaj tego nie ma, więc jeśli się już zatrzymamy, możemy od razu włączyć poprzeczną blokadę dyferencjału. Żeby to zrobić, przesuwamy zabezpieczenie i naciskamy włącznik u góry. Powinna zaświecić się lampka kontrolna na desce rozdzielczej. Teraz możemy ruszać i łatwiej nam będzie pokonać śliską i nierówną nawierzchnię. Starajmy się też jechać w miarę prosto, żeby na zablokowanej osi nie wywoływać niepotrzebnych naprężeń. Kiedy już wyjedziemy na utwardzoną nawierzchnię z dobrą przyczepnością, to blokadę mechanizmu różnicowego należy szybko wyłączyć. Robimy to tak samo jak z włączeniem, czyli zatrzymujemy się, naciskamy przełącznik blokady u dołu. Wtedy kontrolka powinna zgasnąć i możemy ostrożnie jechać dalej. Co w przypadku, kiedy wszystko zrobimy tak jak powiedziałem, a kontrolka nadal świeci? Trzeba trochę poskręcać na małej prędkości. Po kilku chwilach lampka powinna zgasnąć. Teraz pogadajmy o tym, co można zrobić źle. Jeśli zapomnimy wyłączyć blokadę po wjechaniu na twardą powierzchnię, to możemy uszkodzić przekładnię główną. Samo kierowanie pojazdem też będzie utrudnione. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać ją wyłączyć. Tutaj widzimy, jak wygląda most napędowy i mechanizm różnicowy od środka. Dyferencjał jest o tu, na dole. W tym egzemplarzu mechanizm jest akurat sprawny. Zepsuło się łożysko podparcia wałka atakującego. Prawdopodobnie dlatego, że nie wymieniano oleju dostatecznie często. To kolejna kwestia. Olej w mechanizmie różnicowym powinien być wymieniany co około 300 000 km i warto mieć to gdzieś z tyłu głowy. Zobaczcie jeszcze, jakie naprężenia tu działają. To kawał mocnego żelastwa, a w tym pojemniku widzimy, jak te siły potrafiły zmielić te elementy. Ta część nadaje się tylko na złom.
Koszt nowego, oryginalnego mostu jest porównywalny z ceną całkiem dobrej osobówki. Miejcie to na uwadze. Dlatego pamiętajcie, żeby korzystać z blokady mechanizmu różnicowego z głową i tylko w odpowiednich warunkach. No i z zablokowanym dyferencjałem jeździmy tylko na wprost. Tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka i zostawcie suba. Życzę szerokości C+. Do zobaczenia.